Nazywam się Ania Kucińska, pracuję w Instytucie Bezpieczeństwa Społecznego. Staramy się pokazać ludziom, czym jest proces radykalizacji i polaryzacji i uświadomić im, jak bardzo to jest ważne dla ich codziennego bezpieczeństwa. Czy wiesz, w jakim kraju w Europie 70% mieszkańców jest za przyjęciem uchodźców? W Polsce w 2015 roku. Kilkanaście miesięcy później to się zamieniło. Nagle się okazało, że 70% Polaków jest przeciwko przyjmowaniu uchodźcom. No i teraz kluczowym pytaniem jest, co się wydarzyło w ciągu 17 miesięcy, że nastąpił taki twist w badaniach opinii społecznej, ale też w postawach Polaków. Nazywam się Paweł Cywiński i jestem prezesem Fundacji Polska Gościnność, która z jednej strony pomaga uchodźcom bezpośrednio w ramach projektu Chlebem i Solą, a z drugiej strony opowiada Polakom o uchodźcach prostym językiem w ramach największego portalu na temat uchodźców w Polsce, Uchodźcy Info. Naprawdę w polaryzacji chodzi o przeciwstawienie sobie dwóch grup, czy też zazwyczaj są to grupy społeczne, dwóch jakichś takich ważnych, nie wiem, idei, przekonań. W połowie 2015 roku nastąpił gigantyczny wzrost liczby przepłynięć przez Morze Śródziemne z Afryki i z Turcji uchodźców. Media obiegły dosyć szokujące dla Europejczyków obrazki kolumn ludzi idących przez Bałkany w stronę Europy. Z wielu badań wynikało, że te obrazki, które w sierpniu ludzie widzieli, tych kolumn ludzi, często inaczej wyglądających, o innych kolorach skóry, wzbudzało pewien niepokój, pewne przerażenie wśród ludzi w Polsce. No więc w konsekwencji okazało się, że temat uchodźczy można spolityzować. Jednym z głównych pytań, kiedy się tworzy kampanię polityczną, to jest pytanie, jak ma przebiegać oś konfliktu. Gdzie jest dobro, gdzie jest zło, gdzie są patrioci, gdzie są zdrajcy, gdzie jest zagrożenie, gdzie jest bezpieczeństwo. W sytuacji polskich dyskusji politycznych jedną z konstrukcji tej osi sporu była opowieść o bezpieczeństwie i braku bezpieczeństwa, a synonimem braku bezpieczeństwa stali się uchodźcy. Polaryzacja nie opiera się na racjonalnym myśleniu, na racjonalnych przesłankach. To są czyste emocje, pobudzane bardzo silnymi uczuciami, czy to na przykład będzie gniew, czy złość. Także to nie jest debata na racjonalne argumenty. Więc jeżeli miałbym powiedzieć, gdzie jest pierwszy błąd, gdzie jest pierwszy grzech, to jest poprzez to, że całą opowieść na ten temat oddaliśmy ludziom, którzy wykorzystali ją bardzo instrumentalnie do swoich własnych celów politycznych, którzy wprowadzili tak zwaną strategię zarządzania strachem. Strategia zarządzania strachem to jest taka strategia komunikacyjna, propagandowa, polityczna, która w zasadzie jest stosunkowo prosta. Ona z jednej strony polega na tym, że straszymy czymś, a z drugiej strony w drugim zdaniu mówimy, ale ja was przed tym obronię. No więc wiedząc o tym, że strach jest jedną z najsilniejszych emocji społecznych, zarządzanie skuteczne tym strachem pozwala budować kapitał polityczny. Polaryzacja doprowadza do jeszcze większych napięć, okopywania się ludzi przy swoich racjach i praktycznie nie prowadzi to do rozwiązywania problemów, a stwarza jakby taką coraz większą, nie wiem, atmosferę wrogości, w której tak naprawdę już żaden dialog sensowny nie jest możliwy. W ramach Uchodźcy Info posiadamy dosyć mocny zespół badaczy i w pewnym momencie, żeśmy postanowili zbadać, jak wygląda zarządzanie strachem w Polsce. Wzięliśmy wszystkie wypowiedzi kluczowych polityków w Polsce, epoce rządów Beaty Szydło, nanieśliśmy je na oś czasu z podziałem dziennym, wyodrębniliśmy kilkanaście różnych rodzajów strachów na temat uchodźców wzbudzanych przez tychże polityków. Następnie żeśmy dodali do tego wszystkiego jeszcze wzrost ilości przestępstw na tle nienawiści i okazało się, że również im częściej politycy mówią, tym bardziej wzrasta niechęć, tym w konsekwencji postępuje więcej zgłoszeń związanych z przestępstwami z nienawiściami. Czyli udało nam się wskazać pewną korelację pomiędzy tymi trzema czynnikami. Jest to pewien dowód w sprawie, że słowa mają znaczenie i że polityka strachu, zarządzanie strachem ma swoje konsekwencje, ma swoje ofiary, że ci politycy, którzy mówią pewne słowa, tak naprawdę mogą mieć również krew na rękach. Jest wiele podejść do polaryzacji i próby rozwiązywania tego problemu, czy też rozładowywania polaryzacji. Ta, która mnie wydaje się szczególnie skuteczna i obiecująca, to jest jakby cała metodologia wymyślona, opracowana na podstawie wieloletnich doświadczeń przez Barta Brandsmy z Holandii, który napisał na ten temat książkę. To nie jest jakaś teoria, to są naprawdę lata, owoce jego wieloletniej pracy właśnie z konkretnymi grupami przy rozwiązywaniu konkretnych problemów. Czy to była praca z osobami pracującymi w samorządzie,
czy z funkcjonariuszami policji, czy też z mieszkańcami konkretnej dzielnicy. To się może sprawdzić wszędzie. Założeniem jest, żeby wzmacniać środek, żeby też stanąć po środku, wsłuchać się w to, co mówią ludzie, którzy stoją po środku, którzy są często nazywani tą milczącą większością. I jakby z pozycji osoby, która reprezentuje ich interesy, mówić do tych jeszcze nieprzekonanych, tak żeby zmniejszać napięcie, żeby odbierać ludzi, którzy ustawiają się po przeciwległych krańcach.